Szanowni Państwo, w tym materiale porównam 3 tak zwane wkrętaki elektryczne. Jeden firmy Bosch z linii zielonej oraz 2 narzędzia marki Parkside z Lidla. Dodatkowo zestawię je z małą wkrętarką również firmy Parkside. Pierwszym prezentowanym urządzeniem jest wkrętak Bosch Push Drive z linii dla majsterkowiczów. Co ciekawe, konstrukcja ta od jakiegoś czasu dostępna jest na azjatyckich platformach sprzedażowych. Również jest ona firmowana przez Boscha, ale pojawia się w wariancie niebieskim. Rzeczywiście nawet na polskiej stronie marki Bosch możemy znaleźć zarówno wariant zielony tego wkrętaka pod nazwą Push Drive, jak i wariant dla profesjonalistów oferowany pod nazwą Bosch Go. W dokumentacji obu produktów nie znajdziemy jednak żadnych różnic w parametrach technicznych. Spójrzmy na opakowanie. Widzimy najważniejsze informacje dotyczące parametrów technicznych Boscha Push Drive. Zasilane akumulatorem o napięciu 3,6 V, na biegu jałowym osiąga 360 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy to 5 Nm w przypadku wkręcania twardego i 2,5 Nm dla wkręcania miękkiego. Z boku opakowania widzimy, że w skład zestawu wchodzi oprócz samego narzędzia plastikowe opakowanie, zestaw 32 bitów i uchwyt magnetyczny oraz ładowarka USB z odłączonym przewodem ładującym i końcówkami USB i mikro USB. Z tyłu kartonowego opakowania znajdujemy jeszcze kilka dodatkowych informacji. M.in., że akumulator ma pojemność 1,5 Ah, że maksymalna średnica wkręcanego wkrętu może mieć do 5 mm, że dostarczona ładowarka naładuje sprzęt w ciągu 90 minut, że wtyk ładowania jest w standardzie USB oraz że maksymalny moment obrotowy możemy ustawiać w zakresie od 1 do 6, a samo narzędzie waży 280 g. Ponadto producent chwali się specyficznym sposobem uruchamiania wkręcania, tzw. funkcją Push and Go, możliwością ograniczenia maksymalnego momentu obrotowego oraz trybem neutralnym, który pozwala na ręczne dokręcanie śrub lub wkrętów. Przyjrzyjmy się teraz urządzeniu. Znajduje się ono w plastikowym organizerze wyposażonym w 2 przesuwne plastikowe zamknięcia oraz niestety w plastikowe zawiasy. Po otwarciu widzimy wszystkie wspomniane wcześniej elementy zestawu. Mamy więc wkrętak, który na wierzchu posiada suwak do przełączania pomiędzy kierunkami kręcenia oraz trybem neutralnym. Z tyłu widoczne jest pokrętło regulacji momentu obrotowego, a pod nim gniazdo USB do ładowania. Następnie mamy ładowarkę USB o prądzie ładowania 1 A. Zestaw popularnych bitów i uchwyt magnetyczny w dodatkowym plastikowym organizerze. No i wspomniany już przewód USB o długości 1 metra z końcówką USB mikro podłączaną do urządzenia. Wszystkie te elementy znajdują się w plastikowej wytłoczce, na której widzimy napis Go. Nawiązuje on z jednej strony do funkcji Push and Go, ale z drugiej strony budzi skojarzenia z bliźniaczym niebieskim Bosch Go. Pod wytłoczką znajdziemy instrukcję obsługi, a także ulotkę o programie My Bosch, który pozwala rozszerzyć gwarancję na urządzenia zielonej linii Boscha do 3 lat. A przyjrzyjmy się teraz dokładniej budowie samego wkrętaka. Jest on stosunkowo mały i poręczny, ma długość 182 mm i grubość w najszerszym punkcie około 38 mm. Przy samym uchwycie jest jednak ciut węższy i ma około 32 mm grubości. Jak już wspomniałem, przełączenie kierunku obrotów odbywa się za pomocą suwaka. Natomiast samo uruchomienie urządzenia ma miejsce dopiero, gdy dociśniemy wkręt lub śrubę. Gdy przełącznik kierunku obrotów ustawimy w środkową pozycję, wówczas możemy ręcznie dokręcać lub odkręcać śruby. Obok przełącznika mamy wskaźnik naładowania akumulatora składający się z 3 zielonych LEDów.
Dopiero w trakcie ładowania zapala się czerwony kolor. Z tyłu z kolei mamy regulator maksymalnego momentu obrotowego. Należy pamiętać jednak, że ograniczenie momentu następuje nie przez mechaniczne sprzęgło, ale za pomocą układu elektronicznego. Pod pokrętłem znajduje się gniazdo USB osłonięte gumową zaślepką. Niestety, zakrywanie gniazda po jego użyciu jest mało wygodne, gdyż osłonkę trudno włożyć na swoje miejsce. Urządzenie sprawia wrażenie poręcznego, dobrze leży w dłoni, a zastosowanie mechanizmu uruchamiającego wkręcanie przez docisk potencjalnie może ułatwiać docieranie urządzeniem w trudno dostępne miejsce. Bity mocowane są w uchwycie magnetycznym. Kolejnym urządzeniem, któremu chciałem się przyjrzeć, jest wkrętak marki Parkside PSSA 36D4. Jest to wariant z 2018 roku. W bieżącym roku pojawił się ciut zmodyfikowany wariant tego sprzętu, dlatego postaram się w trakcie omawiania wskazać na widoczne różnice między tymi wariantami. Omawiany wkrętak pozwala na pracę zarówno z uchwytem ustawionym w pozycji pistoletowej, jak i w pozycji uchwytu prostego, czyli takiego, z jakim mieliśmy do czynienia w prezentowanym przed chwilą Bosch Push Drive. Samo urządzenie zapakowane jest w plastikową walizkę z metalowymi zapięciami, a w środku opakowania znajduje się wkrętak ustawiony w pozycji pistoletowej, 24 krótkie bity, 2 długie, 50 mm, a dodatkowo w zestawie znajduje się przedłużka magnetyczna oraz oczywiście ładowarka o prądzie ładowania 1,5 A z klasycznym wtykiem okrągłym. Jak deklaruje producent, pozwala ona na naładowanie baterii 1,5 Ah, w którą wyposażony jest ten wkrętak, w około 60 min. I tutaj uwidaczniają się dwie pierwsze różnice w stosunku do nowego wariantu tego wkrętaka. Po pierwsze, nowy wariant zapakowany jest w troszkę inną walizkę, w której urządzenie przechowane jest w pozycji prostej, a po drugie, nowa ładowarka, co prawda ma ten sam deklarowany prąd ładowania i czas ładowania, ale tym razem wyposażona jest we wtyk micro USB. Trzeba przyznać, że w pozycji pistoletowej samo urządzenie dosyć wygodnie trzyma się w dłoni, chociaż jest zauważalnie cięższe od wkrętaka Boscha. Waży bowiem 430 g, czyli aż 1,5 raza więcej. Gniazdo ładowarki w tym modelu znajduje się pod spustem. W nowszych wariantach, wyposażonych w ładowarkę USB, gniazdo ładowania przesunięto na bok rękojeści. Tradycyjnie na wysokości kciuka znajduje się przełącznik w kierunku obrotów. W trakcie pracy obszar roboczy podświetlany jest pojedynczą diodą LED, znajdującą się pod uchwytem wkrętarstwa. Wkrętak wyposażony jest również w 7-stopniowe sprzęgło o ustawieniach od 1 do 6 oraz z dodatkowym poziomem maksymalnym oznaczonym w instrukcji jako wiercenie. Na tym poziomie wkrętak osiąga moment 4 Nm. I tutaj uwidacznia się kolejna różnica z nowym wariantem, który według producenta osiąga na najwyższym ustawieniu aż 5 Nm. Oba warianty mają jednak maksymalnie 200 obrotów na minutę na biegu jałowym. Poziom naładowania akumulatora widoczny jest od góry urządzenia i sygnalizują go 3 diody w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Zapalają się one podczas korzystania z urządzenia oraz wskazują stan baterii w trakcie procesu ładowania. Obok wspomnianego wskaźnika znajduje się też przycisk służący do zmiany pozycji rękojeści z pistoletowej na wyprostowaną oraz z powrotem. Wystarczy go przycisnąć i obrócić rękojeść o 180 stopni. Mam jednak wrażenie, że ze względu na położenie spustu wkrętak w pozycji wyprostowanej użytkuje się mniej wygodnie, niezależnie czy skierujemy spust ku górze czy ku dołowi. Pewną ciekawostką jest znajdująca się latarka umieszczona od spodu rękojeści. W starszym wariancie składały się na nią 4 diody LED, w nowszym wariancie użyto jednej diody wysokiej mocy. Włączenie i wyłączenie latarki odbywa się przez wciśnięcie jej powierzchni świecącej. Uchwyt mocujący bity wyposażony jest w tulejkę zabezpieczającą. Założenie bitu jest proste i polega na jego dociśnięciu, jednak jego wyciągnięcie wymaga odsunięcia tulejki i jednoczesnego wysunięcia bitu. Bit sam nie wyskakuje. Do tego uchwytu można zastosować zarówno bity krótkie, jak i długie. Samo urządzenie jest stosunkowo duże. W pozycji pistoletowej rękojeść ma 140 mm, a korpus aż do uchwytu 150 mm.
Mierząc po przekątnej daje to około 210 mm. W przypadku korzystania z urządzenia w pozycji wyprostowanej urządzenie osiąga długość aż 245 mm. Z kolei grubość wkrętaka na wysokości pierścienia ustawiania momentu to około 45 mm. Porównajmy teraz ergonomię dwóch wkrętaków pracujących w pozycji prostej. Wcześniej opisanego Boscha Push Drive i teraz omawianego Parkside'a PSSA 36D4. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że Parkside jest wyraźnie większy i masywniejszy. W tej pozycji jest o 30% dłuższy i o 30% szerszy od Boscha, a także o 50% cięższy. Ponadto zastosowany w Boschu mechanizm uruchamiania wkręcania ułatwia operowanie nim w ciasnych zakamarkach. Ostatnim z porównywanych przeze mnie wkrętaków jest Parkside PAS4B2. Ten sprzęt bardzo przypomina wkrętak akumulatorowy Boscha z dosyć znanej i popularnej linii Ixion. Podobnie jak prezentowany przed chwilą inny wkrętak Parkside'a, także i ten jest wariantem z połowy 2018 roku i doczekał się już swojego następcy. Postaram się przy okazji wskazać na znane mi zmiany między tymi wariantami. Urządzenie zamknięte jest w małej plastikowej walizeczce z metalowymi zapięciami. W środku oprócz samego urządzenia znajdziemy 4 wymienne końcówki, to znaczy uchwyt ze sprzęgłem, końcówkę mimośrodową, końcówkę kątową oraz przystawkę do cięcia. Ponadto mamy komplet 26 krótkich bitów, 2 długich i jednej przedłużki magnetycznej, a także ładowarki. W tym wariancie stosowano jeszcze ładowarkę z wtykiem okrągłym, ale obecnie została ona zastąpiona ładowarką USB, a okrągłe gniazdo w urządzeniu zastąpiono gniazdem mikro USB. Chociaż lokalizacja gniazda nie uległa zmianie. W obu wariantach ładowarki mają prąd ładowania 1700 mA, co pozwala naładować 1,5 Ah baterię urządzenia w około godziny. Wkrętak jest urządzeniem bardzo drobnym i może pracować tylko w pozycji pistoletowej. Można używać go bez żadnej dodatkowej końcówki. Wówczas wokół uchwytu stosujemy gumową osłonę. Mamy tutaj standardowy przełącznik kierunku obrotów i spust uruchamiający urządzenie. Z przodu pod uchwytem 2 diody doświetlające, które zapalają się, gdy urządzenie pracuje, a także prosty magnetyczny uchwyt na bity. Jeśli chcemy zamontować którąś z dostępnych końcówek, musimy zdjąć gumowy pierścień, odpowiednio ułożyć osprzęt i nasunąć go na uchwyt aż do zatrzaśnięcia. Końcówki można montować pod różnymi kątami, ważne, by gniazdo dobrze osadziło się na sześciokątnym uchwycie. Pierwsza z końcówek umożliwia ograniczenie momentu obrotowego i wyposażona jest w 10-stopniowy pierścień nastawczy. Przy okazji możemy zauważyć, że na wierzchu wkrętaka znajdują się diody, które w trakcie pracy wskazują kierunek obrotu, czyli czy aktualnie wkrętak wkręca czy wykręca, a po środku znajduje się kolejna dioda, która informuje o stanie naładowania akumulatora. W trakcie pracy zapali się na czerwono, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%. Z kolei w trakcie ładowania zmieni kolor z czerwonego na zielony, gdy proces ten się zakończy. Druga z końcówek, mimośrodowa, pozwala wkręcać wkręty położone blisko ścianek. Trzecia z końcówek, kątowa, o kącie 90 stopni, umożliwia wkręcanie w trudno dostępnych miejscach, gdzie jest zbyt mało przestrzeni, aby podejść z wkrętakiem na wprost. Ostatnia końcówka to przystawka do cięcia miękkich i niezbyt grubych, bo do 6 mm materiałów, takich jak karton czy tkaniny. I tutaj widać kolejną zmianę w stosunku do nowego wariantu, bowiem zastosowano inny kształt ostrza w tej przystawce. Przyjrzyjmy się teraz samemu urządzeniu. Jest ono małe i lekkie, rękojeść i korpus mają po 120 mm, a po przekątnej sprzęt ma około 160 mm. Grubość wkrętaka zaraz za uchwytem osiąga jednak 45 mm. Zastosowanie końcówek, co oczywiste, zmienia rozmiary całego urządzenia. Długość korpusu wyposażonego w przystawkę ze sprzęgłem wzrasta aż do 170 mm. Użycie końcówki mimośrodowej wydłuża korpus do 160 mm. Ale wówczas widzimy,
że oś uchwytu może się zbliżyć na 10 mm do płaszczyzny ściany lub innej przeszkody. Porównajmy teraz ergonomię obu wkrętaków Parkside pracujących w pozycji pistoletowej. Widzimy bezsprzecznie, że model PAS jest znacznie mniejszy od PSSA. Niemniej jednak ograniczenie długości korpusu odbywa się kosztem rezygnacji ze sprzęgła pozwalającego ograniczać maksymalny moment obrotowy oraz zastosowania uchwytu magnetycznego w miejsce wersji z zabezpieczeniem mechanicznym. Kiedy założymy do modelu PAS końcówkę ze sprzęgłem, jego długość wzrasta bardziej niż w przypadku modelu PSSA. Model PAS ma jednak wyraźnie krótszą rękojeść. To jednak niekoniecznie może wpływać pozytywnie na wygodę trzymania urządzenia w trakcie pracy. Ostatnim urządzeniem, które ujmę w tym zestawieniu, to mała wkrętarka akumulatorowa z odłączanym uchwytem wiertarskim. Urządzenie to jest znacznie mocniejsze od swoich poprzedników, co nie znaczy, że jest znacząco większe i mniej poręczne. Dlatego uznałem, że warto uwzględnić je w niniejszym zestawieniu. Urządzenie Parkside'a oznaczono symbolem PBSA12B1 i jest to wariant wkrętarki z połowy 2018 roku. Narzędzie umieszczone jest w plastikowej walizeczce z metalowymi zapięciami. Tym razem wewnątrz znajdziemy zaledwie urządzenie z zamontowanym, ale wymiennym akumulatorem 2 Ah i ładowarką do akumulatora. Akumulator ten był zgodny z niektórymi innymi urządzeniami 12V dostępnymi w ofercie Lidla w 2018 roku, a jeśli uwzględnić możliwość dokonania pewnej prostej mechanicznej ingerencji w obudowę akumulatora, to prawie z każdym. Obecnie pojawił się nowy wariant, który jest elementem z systemu narzędzi 12V Parkside X12V Team. Urządzenie posiada podświetlenie umiejscowione pod uchwytem wiertarskim, klasyczny przełącznik kierunku obrotów, 20-stopniowe sprzęgło, 19 stopni wkręcania i ostatni poziom oznaczony jako wiercenie. Maksymalnie może osiągać moment 25 Nm, a w nowszym wariancie z metalowym uchwytem wiertarskim nawet 28 Nm. Urządzenie wyposażone jest w 2 biegi, a ich przełącznik jest stosunkowo oryginalny i umiejscowiony z boku urządzenia, co ciekawe po obu stronach. Na pierwszym biegu urządzenie osiąga na biegu jałowym 350 obrotów na minutę, a na drugim 1200. Ciekawostką tego modelu jest zdejmowany uchwyt wiertarski, który można w prosty i szybki sposób odczepić i uzyskać dostęp do uchwytu sześciokątnego. Co więcej, uchwyt wiertarski można założyć z powrotem na uchwyt sześciokątny, nawet jeśli pozostaje na nim zamontowany krótki 25 mm bit. Przyjrzyjmy się teraz ergonomii urządzenia. Jest ono zdecydowanie najcięższe ze wszystkich prezentowanych dzisiaj narzędzi, waży 1 kg, wysokość urządzenia to około 210 mm, natomiast długość jego korpusu, nie licząc uchwytu wiertarskiego, to około 155 mm, co trzeba przyznać za całkiem przyzwoity wynik. Grubość urządzenia tuż przy uchwycie to około 50 mm. Z kolei gdy zamontujemy uchwyt wiertarski, korpus urządzenia wydłuża się do około 200 mm. Zestawmy teraz wszystkie urządzenia razem. Widać, że najmniejszy jest Bosch Push Drive, potem Parkside PAS 4B2, następnie Parkside PSSA 36D4 i na końcu wkrętarka Parkside PBSA 12B1. Proporcje między urządzeniami Parkside'a zaczynają się zacierać, gdy do małego PAS zamontujemy końcówkę ze sprzęgłem. Wkrętarka Parkside PBSA wypada korzystnie również wtedy, gdy potrzebujemy uchwytu wiertarskiego. Aby uzyskać taką funkcjonalność w 3 omawianych wkrętakach należy posłużyć się dodatkowym adapterem, np. wielokrotnie wspominanym przeze mnie osprzętem firmy Wolfcraft. Ten element jednak niewspółmiernie zwiększa długość korpusu wszystkich wkrętaków. Co ładnie obrazuje nam zestawienie wkrętarki PBSA z wkrętakiem PAS, wyposażonym w sprzęgło i uchwyt wiertarski Wolfcraft. Porównam teraz wszystkie 4 urządzenia w 2 prostych testach. Wkręcania wkrętów tzw. ciesielskich w klejonkę wykonaną z odpadów kantówki sosnowej. Użyję wkrętów najpierw 3x40 mm, a później 5x70 mm. I od razu uprzedzę. Z testów wynikło, że te ostatnie to górna granica możliwości pokazywanych wkrętaków. Nie udało się nimi nawet w pełni zagłębić rzeczonych wkrętów, to znaczy tak, aby łeb wkrętu idealnie licował z powierzchnią materiału. Brakowało około 1 mm.
Podsumowując, najlepiej radzi sobie oczywiście wkrętarka akumulatorowa. Jest jednak ona wyraźnie większa i cięższa niż pozostałe porównywane tutaj urządzenia. Spośród wkrętaków zaskakująco dobrze wypada Bosch Push Drive mimo swojej drobnej budowy. Co również zaskakujące, model Parkside PSSA o deklarowanym momencie maksymalnym 4 Nm wypadał minimalnie lepiej od Parkside'a PAS o deklarowanym momencie maksymalnym 5 Nm, mimo że oba miały podaną tę samą maksymalną szybkość obrotową.